te momenty w Ewangeliach, kiedy Jezus przekracza ustalone granice, kiedy burzy mury, które wzniósł sobie człowiek. Te fragmenty pokazują nam Jego boską moc, Jego boski autorytet. Ewangelia jest pełna takich sytuacji, w których Jezus przekracza to, co ustalone. Ja chciałam dzisiaj się zatrzymać nad jednym fragmentem z Ewangelii Świętego Marka, z samego początku tej Ewangelii. W pierwszym rozdziale, w 40 wersecie spotykamy trędowatego, który przyszedł do Jezusa. Przeczytajmy ten fragment. Wtedy przyszedł do niego trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. W tym krótkim fragmencie Ewangelii spotykamy dwie osoby, które przekraczają granice. Pierwszą osobą jest trędowaty. Prawo żydowskie, prawo zawarte w Biblii, ale i to przekazywane ustnie, w bardzo restrykcyjny sposób traktowało trędowatych. Jeżeli byłeś trędowaty, musiałeś opuścić miasto, musiałeś trzymać się z dala od ludzkich skupisk. Kiedy szedłeś drogą, musiałeś wołać, że oto idzie nieczysty, dlatego by inni mogli zejść z drogi. Ten człowiek został włożony poprzez prawo w pewne granice. I on je łamie. Łamie, bo jest tak bardzo zdeterminowany, tak bardzo chce doświadczyć uzdrowienia. Ryzykuje bardzo wiele. Może zostać zabity za to, że przekroczył ową granicę. A jednak podejmuje ryzyko. Chce stanąć przed Jezusem. Chce prosić o uzdrowienie. Drugą osobą, która przekracza granicę, jest Jezus. Moglibyśmy powiedzieć, nie dopasowuje się do prawa. Przekracza granice wyznaczone przez prawo mojżeszowe. Nie dość, że przekracza, przechodzi przez nie, to jeszcze dąży do bliskości z owym nieczystym, trędowatym. Coś, co absolutnie nie mieściło się w głowach współczesnych jemu ludzi. Jezus mógł uzdrowić trędowatego poprzez słowo. Mógł powiedzieć: chcę, bądź oczyszczony, i ten byłby oczyszczony. A jednak Jezus podchodzi bliżej, wyciąga rękę i go dotyka. Tu chodzi o bliskość. W ten sposób Jezus odpowiada na potrzeby owego człowieka. Pierwsza, najbardziej wyraźna, zakomunikowana werbalnie, to potrzeba oczyszczenia. Druga to potrzeba bliskości, to potrzeba kontaktu. Jezus zaspokaja obie potrzeby tego człowieka. Zostaje uzdrowiony i staje w bliskości drugiego człowieka. Kiedy patrzymy na ten fragment Ewangelii, widzimy, że to Jezusowe przekraczanie granic, wychodzenie w kierunku tego, który jest nieczysty, jest pewnego rodzaju odwróceniem porządku, który do tej pory panował. Do tej pory, kiedy coś nieczystego dotknęło czegoś czystego, przenosiło swoją nieczystość na to, co jest czyste. Natomiast tutaj czysty Jezus dotyka nieczystego człowieka i ten staje się czysty. W ten sposób właśnie, poprzez przekroczenie przez czystego Boga naszych granic, manifestuje się Jego moc, Jego wielkość, Jego boskość.